Jest 8 maja, piątek, święto w Danii, święto Wielkiej Modlitwy. Znajdujemy się w podkopenhaskim lesie. Jak widzicie, nie mamy masek na twarzach, bo tutaj nie ma takiego nakazu. Nie mi to oceniać, nie mam takiej wiedzy medycznej, czy to dobrze, czy to źle. Zdania są podzielone. Jestem ciekawa też waszego zdania. I dzisiaj tutaj zapytam moich przyjaciół, jak zmieniło się ich życie po lockdownie w Danii i jakie mają zdanie na temat polityki polskiego i duńskiego rządu odnośnie koronawirusa. Zostałem tutaj na święta, bo niektórzy spanikowali, wyjechali do Polski, po zamknięciu granic i tak dalej. Ja zostałem tutaj, nie spanikowałem. Jestem tutaj 10. tydzień w Danii. Uważam, że o wiele tutaj bardziej jest to wszystko spokojniej, bardziej bezpieczniej, może nie wiem, większe naciski są w Polsce, ale tutaj czuję się lepiej i tak dalej. Czułem się lepiej przez ten okres. Teraz może to wszystko zaczyna się odmrażać, zaczynają ruszać granice, otwierane być w jakimś stopniu, prawda, ale wydaje mi się, że ten czas był przeczekania tutaj z pracy, cały czas miałem pracę, pracowałem, nie stresowałem się. Pracuję na żurawiach wieżowych, obecnie na 90-metrowym dźwigu w firmie Orslev, także w samym centrum Kopenhagi. I nie zmieniła się w żaden sposób twoja sytuacja zawodowa? Nie zmieniła się w żaden sposób, bo nie było ku temu powodu, żeby się mogła zmienić. Byliśmy bezpieczni, bo mieliśmy jechać takie niepewne, też kwarantanna i tak dalej w Polsce, więc też, jak to się mówi, żeśmy to troszeczkę sobie tam przemyśleli pewne sprawy, że ja przynajmniej w moim przypadku, ja po prostu podjąłem taką decyzję, że zostałem tutaj. No. A powiedz mi, a jakie jest twoje zdanie odnośnie sytuacji teraz wyborczej, która panuje w Polsce? To znaczy, za bardzo się nie zagłębiam w tą sytuację, aczkolwiek dla mnie to jest troszeczkę taki niezbyt taki mądry pomysł, ale nie wiem, jak to do końca będzie, nie śledzę tego. A zarejestrowałeś się na wybory w Danii? Żeby głosować w Nie Kopenhadze? zarejestrowałem się. Po prostu nie wiedziałem o tym nawet, że jest taka możliwość. A gdybyś wiedział, to byś się zarejestrował? To raczej chyba nie. Nigdy nie, mało co, ja w ogóle zawsze, moje głosowania to są zazwyczaj, jestem zawsze gdzieś za granicą. Jak jestem w Polsce, to wiadomo, idę na jakieś wybory, ale jak jestem za granicą, to nie, że tam gdzieś chodzę do jakiejś tego. To nie było odczuwalne za bardzo, oprócz tam jakichś drobnych restrykcji. 2 metry odstępu do 10 osób z zgromadzenia oraz pozamykane zakłady fryzjerskie i te inne usługi, które mają kontakt bezpośrednio z klientem. A jakie jest twoje zdanie na temat całej sytuacji okołowyborczej aktualnie w Polsce? Jeden wielki cyrk, zresztą jak zawsze w Polsce tak było, nie? A zapisałeś się na wybory w Danii, w Kopenhadze? Nie. A celowo, czy nie wiedziałeś, że można się zarejestrować? Celowo. A dlaczego? Bo uważam, że jest nas zbyt mało. Nawet jeśli ktoś powie, że twierdzi, że by pójść, żeby coś zmienić, ale to już jest nie pierwsze moje wybory, kiedy poszedłem i nic się nie zmieniło, więc generalnie, a wcześniej też miałem to samo zdanie co teraz, a przez jakiś czas myślałem tak jak inni, tak jak z innymi rozmawiałem, że pójść i to zmienić, to trzeba coś zrobić, no to robiłem i się nic nie zmieniało i to było przez kilka kadencji, więc generalnie to nie da się nic zmienić, jeżeli nie zmieni się myślenia większości ludzi, nie? Czyli twoje zdanie obecne i twoja decyzja nie wynika z obecnej sytuacji okołowyborczej, jaka się w Polsce dzieje, tylko z twoich przekonań odnośnie tego, że twój głos nie ma mocy. No, po części jest to prawda. Nie, że mój głos nie ma mocy, tyle że jest za mało ludzi, którzy by chcieli, żeby ten głos miał moc. Za dużo jest ludzi, którzy jakby mają przyciemnione umysły, w ten sposób. I nie jesteśmy w stanie z tego przezwyciężyć. To po prostu trzeba odczekać. To jest moje zdanie. Tak samo jeśli chodzi o nawyki żywieniowe, o nawyki ekologiczne. Wszystko to trzeba, tego się nie da zmienić z dnia na dzień. To trzeba odczekać. To niektórzy muszą odejść z tego świata, żeby to się zmieniło. Nie mówię, że to jest... Jestem za tym, nie? Wolałbym, żeby zanim odejdą, żeby zmienili swoje zdanie i zostawili ten świat lepszym, ale w większości z nich nie da się przekonać, to nawet w najbliższym otoczeniu ludzie są nie do ruszenia, jak to powiedzieć, jeśli chodzi o ich postawy. A coś jest zamknięte? No dobra, siłownie mi zamknęli.
A jeżeli chodzi o pracę? No w ogóle Nic się nie zmieniło. nic. A czym się zajmujesz? Jestem stajenny. Generalnie, no niestety, na szczęście w sumie, opieka nad zwierzętami ma taką jedną właściwość, że nie można jej zamknąć od tak sobie i pojechać sobie na urlop, zamknąć się w domu. Trzeba się nimi cały czas zajmować. No, lubię to, co robię i akurat tutaj nic się dla mnie nie zmieniło. A jak porównujesz restrykcje, które oba rządy poprowadzały? Podziwiam z jednej strony naród polski, że potrafi być tak bardzo zdyscyplinowany, mimo tego wszystkiego, co słychać, ale niestety słychać tych najgłośniejszych. Zawsze słychać największych krzykaczy, ale mamy 38 milionów ludzi. Zawsze będzie słychać tych, którzy się najmniej stosują do tego wszystkiego, a jednak to jest mały ułamek procenta. Większość moich znajomych bardzo dobrze się stosuje do tego wszystkiego i sam nie wiem, czy byłbym w stanie się tak zastosować, mając przykład duński, gdzie tutaj moim zdaniem się prawie niemalże nikt do tego nie stosował. Ulice pełne samochodów, supermarkety pełne ludzi. Po tygodniu kwarantanny moim zdaniem po prostu stwierdziłem, że ten naród umrze na koronawirusa, bo się nie stosuje. A uważasz, że te restrykcje w Danii były za skromne? Przez pryzmat tego, co się już wydarzyło, uważam, że Dania bardzo mądrze podeszła do tego wszystkiego. W dobrym zakresie te restrykcje wprowadziła. Nie za dużo, nie za mało. Zamknęła te miejsca, gdzie przebywało najwięcej ludzi. Najczęściej przebywali, było największe zagrożenie zakażenia się koronawirusem, ale zostawiała ludziom bardzo dużą swobodę. Nie kazała im siedzieć w domu pod restrykcją mandatu 60 000 koron. No to już byłoby totalnie chore. No niestety w Polsce tak jest. Rząd polski zbyt mocno moim zdaniem zareagował na to wszystko. Z tym, że nie można dokładnie porównywać niespełna 6-milionowego narodu do prawie 40-milionowego narodu. A jak oceniasz sytuację okołowyborczą? Dzisiaj przeczytałem taką petycję, żeby panowie, którzy rozpoczęli drukowanie kart wyborczych, pokryli to ze własnej kieszeni. I bardzo jestem za tym. A zapisałeś się w Danii na wybory? Nie, kilka lat temu próbowałem się zapisać na wybory, do tego trzeba było się skontaktować z ambasadą, z którą się nie dało po prostu skontaktować. W tym momencie jest to możliwe online. Online. Dobra, tego nie wiedziałem. Okej, a gdybyś wiedział, to byś się zapisał? Całkiem możliwe. Ale jeśli wybory byłyby korespondencyjne, to moja karta wyborcza przyszłaby do mojego dziadka. W tym samym mieszkaniu zameldowana jest też moja mama, więc w zasadzie mój dziadek, znając nasze PESEL, mógłby zagłosować za nas. I teraz, jaki głos byłby ważny? Jego czy nasz? Po ewentualnych wyborach korespondencyjnych, czy jest jakiekolwiek miejsce, gdzie mogę sprawdzić, na kogo głosowałem? Bo tak nie do końca jestem pewny. Chyba nie ma takiego miejsca. No właśnie. Więc w dzisiejszych czasach nie jestem pewny, czy mogę naprawdę oddać głos na osobę, na którą chcę zagłosować. No moja sytuacja w sumie się nie zmieniła, jaka była przed, taka jest i teraz. A czym się zajmujesz? No pracuję na budowie, jak większość Polaków w Danii. Czyli budowy cały czas pracują normalnie. Tak. Budowy pracują normalnie. Jak porównujesz politykę rządu polskiego względem koronawirusa w porównaniu do polityki rządu duńskiego? No przepaść jest ogromna, powiem szczerze. No tutaj było wszystko wiadomo od początku, kiedy nastał kryzys ten wirusowy. Każdy wiedział, na czym stoi, każdy wiedział, co się komu należy. Było ogłoszone od razu, że nie mogą zwalniać. Jeżeli już by zwalniali, to pracownicy muszą otrzymać wynagrodzenie 75%, zapewniła to premier rządu Danii. No zalecenia były, żeby nie chodzić, nie wychodzić i bez potrzeby. No to się nie wychodziło bez potrzeby, no ale no, na zakupy wszystko normalnie, każdy funkcjonował, budowy tak samo, jak najbardziej wszystkie funkcjonowały, przynajmniej te, które ja znam. No i kryzys jakby minął, ale nie było takich restrykcji, żeby chodzić w maseczkach, tu nie ma żadnych nakazów, przecież nie ma stanu żadnego tutaj wyjątkowego, czy tam jakiegoś innego stanu nadzwyczajnego, więc nie mogli pozbawić praw obywatelskich ludzi, którzy tutaj mieszkają. A w Polsce jest troszeczkę niestety inaczej. A jakie jest Twoje zdanie odnośnie sytuacji wyborczej teraz w Polsce?
Oj, to już jest tak śmieszna sprawa i przykra zarazem. To, co się dzieje, to jest jakaś masakra. Od 1988 roku, kiedy mogłem głosować, to głosowałem do obecnej chwili zawsze. Żadnych wyborów nie opuściłem. Przez ostatnie 2 lata, nawet w ambasadzie w Kopenhadze głosowałem, bo to jest mój obowiązek, ale teraz się uparłem, że przy takich sytuacji, jaka jest obecnie z tym głosowaniem, nie zgłosiłem się i nie będę głosował, chyba że się czas zmieni na bezpieczny i wtedy jak najbardziej tak. Moja sytuacja w sumie się nie zmieniła, bo byłam już tutaj wcześniej w Danii, także zmieniła się jedynie sytuacja rodzinna, że nie mogę odwiedzić swojej rodziny, nie mogę się spotkać z bliskimi, nie mogą tutaj dzieci do mnie przyjeżdżać. No to chyba na tyle. No, na razie zawodowo się nie zmieniło i materialnie też nie. Jestem pracownikiem sprzątającym ludziom domu. I zapotrzebowanie wśród ludzi nie zmieniło się na sprzątanie? Może zmieniło się na początku, jak to wszystko tak wybuchło, że tak powiem, to wtedy się troszeczkę zmieniło, ludzie się troszeczkę przestraszyli, ale to było tydzień, 2 i później zaczęło wracać do normy, także było troszeczkę mniej. Nie jest jeszcze taki pełny etat, jak pracowałam wcześniej, ale wraca już to wszystko. Także z tygodnia na tydzień stabilizuje się ale ludzie, wydaje mi się, że jednak się tak mocno nie przestraszy. Jak porównujesz politykę rządu polskiego a rządu duńskiego, te restrykcje? No, na początku mi się wydawało, że to jest bardzo podobne, że Polska podobne restrykcje wprowadziła jak Dania, ale teraz z biegiem czasu wydaje mi się, że Polacy są jakby tak bardziej cały czas zamknięci, a Dania się szybciej otwiera. Tutaj może Duńczycy trochę inaczej do tego podchodzą, nie potrzebują takich mocnych rygorów, sami trzymają dyscyplinę, a u nas chyba się bardziej rząd boi, że jakby to wszystko otworzyli, no to Polacy by tej dyscypliny nie trzymali. Nie podoba mi się ta sytuacja po prostu, nie podoba mi się z tego względu, że wszystkie te zaostrzenia spowodowane są wirusem, ale za wszelką cenę chcą te wybory przeprowadzić i nie patrzą na ludzkie zdrowie ani życie, tylko po prostu chodzi o politykę głównie, nie? A zapisałaś się na wybory tutaj w Kopenhadze w Danii? Na te wybory nie. Nie chciałam uczestniczyć po prostu w tej farsie, no bo to nie są ogólnie wybory, nie jest to według mnie wszystko legalnie przeprowadzane i na wszystkie inne wybory chodziłam. Całe życie głosowałam, odkąd zdobyłam prawa, ale na te wybory po prostu nie chcę iść. Na razie, póki są właśnie takie nielegalne, bo może się to zmieni, może rząd doprowadzi do takiej sytuacji, że te wybory będą się mogły odbyć legalnie. Korespondencyjne to są dla mnie takie niepewne, nie są odpowiednio przygotowane i wydaje mi się, że mogą być w dużej mierze, no nie powiem, że sfałszowane, bo to nie o to chodzi, ale po prostu nigdy nie będę miała pewności, że były na pewno zgodne z prawem i z konstytucją. Jak się zmieniła Twoja sytuacja życiowa i zawodowa po lockdownie w Danii? Moja przez pierwszy miesiąc była gorsza, a teraz jest dużo lepsza. Mam więcej klientów, mam firmę sprzątającą. Tak więc wiele mniejszych biznesów niestety się zamknęło, dlatego ja A to nie przestraszyło klientów? przez pierwszy miesiąc. Potem w momencie, kiedy coraz bardziej wracaliśmy do normalnego życia, także moi klienci wrócili. I oczywiście zachowywaliśmy środki ostrożności. Jakie? Rękawiczki, dezynfekcja, klienci wychodzili przed naszym przyjściem i wracali trochę po naszym przyjściu. Tak więc nie mieliśmy ze sobą kontaktu. Moim zdaniem restrykcje w Polsce nie są mądre gospodarczo. Z tego względu, że wiele biznesów będzie musiało się zamknąć. Wiele osób straciło pracę. Uważam też, że takie chwilowe decyzje jak na przykład zakaz wchodzenia do parków czy do lasu było niekorzystne ze względów zdrowotnych czy psychicznych. Musimy pamiętać o tym, że wiele osób mieszka w małych mieszkaniach. Często na 40 m2 jest rodzina z 5 dzieci i te dzieci nie mają możliwości wyjścia w ogóle. Tak więc uważam, że było za ostro
i nie zostało to przemyślane w sposób właściwy. Dużo bardziej podoba mi się podejście duńskie. Co sądzisz o sytuacji wyborczej teraz w Polsce? Jeśli można wyjść do sklepu i zrobić zakupy, to dlaczego nie można głosować? Należałoby to przemyśleć, jak to rozwiązać logistycznie. A zapisałaś się tutaj na wybory? Zamierzam. A już nie można. O, no miałam zamiar, natomiast ja jestem bardzo zapracowana teraz. I was working in a restaurant and in a hotel, so both things depending on tourism and depending on people going out. So I'm not working since the first week of March. One of my jobs is paid by hour, so if I don't work, I don't get money. That means I don't have any fixed salary, so that means no subsidies, nothing. On the other job, they're giving me a minimum of 6,000 crowns, which covers rent and food, but that's it. So basically, I'm struggling a little bit. We arrived here in January and we started working in February, and all the insurances you pay cover after 1 year of paying the insurance. So we were completely out of the situation. I am from Argentina. The situation in Argentina is critical because they have a terrible health system, so they couldn't allow the virus to spread that much and get a lot of people needing all the healthcare. So for the last 40 days, Argentina's been locked down completely. You can't even go out of your house. You need a permission to leave your apartment to go to the supermarket once or twice a week. Only emergencies. So everything is closed. People is not receiving any money, so they don't have any subsidies. Companies are still paying the rent. It's chaos. Looks like it's gonna stay that way for at least another month. So Argentinian people is really struggling a lot at this moment, and it's gonna be a very bad economical hit, let's say, or chaos after all this is over. I definitely think that the countries should continue normal life. It's a flu. Unfortunately, some people is going to die, and it could happen to anyone. It could happen to me, but if all the countries are locking down like they are doing now, economy is going to die, and a lot of people is gonna starve after all this situation. A lot of people is gonna lose their jobs, and they're not gonna have any money to buy food or anything. So I think that it's alright to keep some kind of distance in between people, make some health measures, and keep it that way, but not the complete lockdown that happened in Argentina, for example. So I would say open everything up again. After In Denmark. lockdown, the main problem was that I need to stop to work because I work in the restaurant, so I wasn't able to work again from the third week of the March. So, and in my workplace, we don't have any substitution because the restaurant is still making a takeaway service, so there is no substitution for me. So that's the main problem. But I have some savings, so I'm surviving, let's say. But it's always I'm losing the time not to working and not making the new savings again. In Czech Republic, it was the duty to wear the mouth mask. So if you go outside without a mask, you will pay the fine for it. So it was quite a duty. But now they are opening much soon, like quicker than here, which is surprise for me. But the restrictions were kind of similar as here, I think. My opinion, it's somehow like all the restrictions by the governments are, let's say, similar, but my personal opinion is that it's some kind of new flu, so I'm not that scared, but it's my opinion because I'm young and healthy. Of course, it can has influence on the older people or sick people, so you need to take it serious. But me, I'm lucky that all of my friends, me personally, and my family, all of them are healthy, so I'm happy for that.